Ostatnio w jednym z Waszych komentarzy przeczytałam, jak doskwiera Wam jesienna aura. Pomyślałam sobie, że warto by było może troszeczkę tak rozjaśnić tą aurę jesienną, listopadową. I przypomniały mi się dwa materiały, które nagrywałam we wrześniu, a których jeszcze nie opublikowałam. I dlatego teraz zapraszam Was na taką podróż w czasie do pięknej jesiennej pogody wrześniowej. No dawaj, pozytywna energia. Jak widać, jesteśmy w lesie. Jesteśmy na obrzeżach Gdyni, u źródeł Marii. Tutaj teoretycznie powinno płynąć jakieś źródełko, ale w wąwozie jest tylko błoto. Nie wiem, czy na nagraniu się to nagra, ale cały czas słychać niestety szum samochodów od obwodnicy Trójmiasta. Także nie jest to miejsce idealne, ale jeżeli chodzi o malowanie, to znaleźliśmy fajny kącik, gdzie mogliśmy sobie usiąść i pomalować światło sączące się przez liście. Jest końcówka września i kolor światła zaczął się zmieniać. Ono się staje, zwłaszcza rano, takie bardziej niebieskawe i perspektywa powietrzna się uwidacznia. Już na moim szkicu mogłam drugi plan zrobić bardziej szaro-niebieski. Także fajne światło o tej porze roku. Mówię my, ale tak naprawdę chodzi o mnie. Robert jest tutaj moim towarzyszem i w tym momencie kameruje. I jeszcze czasami się troszeczkę zajmuje Majką. I wzdycha. Majka też wzdycha, to taka wspólna cecha. Jeden z tych dwóch wyjazdów był całkiem blisko, bo na terenie Trójmiasta. Pojechaliśmy na obrzeża Gdyni do źródła Marii. Dzień, w którym odbyliśmy tą wycieczkę, był naprawdę niesamowity ze względu na światło. Jesienią światło się bardzo zmienia, no zresztą zimą też jest inne niż latem. Jest to kwestia położenia słońca w stosunku do osi Ziemi. Kolor światła zaczyna się robić jesienią inny. Zyskujemy jakby takie dodatkowe niuanse w kolorze nieba. Tamtego dnia akurat była tak jakby nie mgiełka, ale taka wilgoć w powietrzu, więc tym bardziej perspektywa powietrzna była podkreślona i już jak jechaliśmy, to strasznie mi się to światło podobało, a jak już dojechaliśmy, przeszliśmy, połaziliśmy trochę i znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie mogłam sobie usiąść i poszkicować, to tam właśnie też to światło grało dużą rolę i bardzo chciałam to na szkicu oddać. Oczywiście zrobiłam zdjęcia i oglądacie też ten materiał filmowy i od razu Wam mówię, że to w bardzo mizernym stopniu oddaje to oświetlenie, które tam naprawdę było. Ja miałam wrażenie, że to światło sączy się wręcz przez liście, przez powietrze. Drugi plan już właściwie był dosyć mocno rozmyty. Tutaj niestety na zdjęciu i na filmie tego zupełnie nie widać. I stąd bierze się konieczność robienia szkiców. Dlatego, że nasze aparaty, komórki, nawet kamera, nie są w stanie oddać wszystkich niuansów kolorystycznych, świetlnych. Tych niuansów, które nasze oko zobaczy, dlatego, że nasze oko też dostosowuje się cały czas przecież do tego oświetlenia. Jak patrzymy na ciemne, na jasne miejsca, rozpoznajemy więcej kolorów niż aparat jest w stanie oddać i z tego powodu warto robić szkice. Oczywiście te szkice też pewnie nie zawsze oddadzą to, co widzieliśmy. Ja tutaj byłam zadowolona z tego szkicu, ale mam wrażenie, że nie udało mi się do końca oddać tej niezwykłej atmosfery, jaka była tego dnia, ale poprzez to, że szkicowałam, że poświęciłam chyba ponad pół godziny wtedy na to skupienie się na scenie, na oświetleniu, na kolorze, na tych różnicach walorowych, jasno, ciemno, to przez to jakby moje zapamiętanie tego oświetlenia i jak to światło wyglądało jest dużo większe i w momencie, kiedy teraz bym korzystała już z wykonanych wtedy zdjęć, to mogę nałożyć taki swój własny filtr na te zdjęcia
bo wiem, czego na tych zdjęciach nie ma, a co było w naturze i dodać te kolory, to oświetlenie, dodać to do obrazu. Obrazy, szkice nie mają za zadanie odzwierciedlać tej rzeczywistości, ale w momencie, kiedy coś w tej scenie, którą oglądaliśmy, nas bardzo przykuło, to najczęściej jest to ta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i na której warto się skupić w czasie malowania pracy. Więc jeżeli w scenie jedną z najciekawszych rzeczy było właśnie to oświetlenie, to niezwykłe takie światło przesączające się przez powietrze, to warto potem zwrócić na to uwagę i skupić na tym się, malując obraz. Jeżeli ja wykonałam szkic, nawet prosty, zwykły szkic, nawet gdyby to był mniej skomplikowany niż ten tutaj szkic, to miałabym już to zaplecze w mojej pamięci, miałabym z czego korzystać, żeby dodać te rzeczy, których nie ma na zdjęciu. Na niektórych ujęciach na filmie bardzo fajnie widać, przynajmniej w jakimś zakresie, jak to światło tam wyglądało. Myślę, że w filmie troszeczkę nastrój tego miejsca się zachował, mimo że było to dosyć głośne miejsce ze względu na niedaleką odległość drogi, to widzimy ten taki spokojny, cichy nastrój. To dzisiejszy szkic, jeszcze nie skończony, bo spaprałam tą część tu na dole i pociągnęłam wodą troszeczkę, żeby neokolor związały i żebym mogła wprowadzić jeszcze jakieś poprawki. Reszta jest skończona, no niepotrzebnie ruszyłam ten kawałek, już mogło być tak jak było. Tutaj moje materiały, mata. No jeszcze chwilę. Skończę. Jeszcze napiszmy. Padam. W zbliżonym czasie, parę dni wcześniej tak naprawdę, pojechaliśmy też z Robertem nad Jezioro Choczewskie. Nad tym jeziorem spędziliśmy cały dzień, więc ja postanowiłam wtedy zrobić również obraz, namalować w terenie. Pastelami w terenie maluje się, no właściwie nie tylko pastelami, w ogóle malowanie w terenie stanowi wyzwanie samo w sobie. Pogoda nam się ciągle zmienia, nawet jeżeli nie pogoda, to przynajmniej światło. Jeżeli są chmury, to to światło się będzie zmieniało bardzo, bardzo szybko. A poza tym malowanie obrazu troszkę trwa. Nie wiem jak wy, ale dla mnie taki pastel 30×40 to zwykle są mniej więcej 2 godziny, więc te cienie już się poprzesuwają. Dużo rzeczy może mi się pozmieniać, także warto zastanowić się nad tym, co jest dla mnie najważniejsze w tej scenie i od tego tak naprawdę zacząć. Tutaj widzicie, że tym razem nie malowałam żadnej podmalówki, po prostu od razu zaczęłam z kolorami takimi, jak mają być, właśnie też ze względu na tą prędkość malowania. Użyłam żółtego papieru, żeby ocieplić barwy, bo ten żółty mi troszeczkę prześwituje. Obrazy malowane w plenerze bardzo często mają sporo miejsca tak jakby niedomalowanego. Nie jest tam ten pastel grubo położony, dlatego że to jest szybko malowane. Warto wtedy się zastanowić nad tym, jaki kolor papieru chcemy mieć pod spodem i co on nam zrobi dla tej sceny. Tutaj, ponieważ było bardzo dużo niebieskich kolorów, a światło było bardzo ciepłe, to było popołudnie już, więc wybrałam żółty kolor właśnie po to, żeby przebijał spod tych niebieskich i żeby mi całą tą scenę ocieplał.
Było miejsce, z którym się troszeczkę męczyłam, głównie dlatego, że było bardzo mocne słońce. Zresztą na całym filmie widać, że jeżeli naświetlałam to, co robię, to prześwietlałam jezioro i tło dalej, więc widzicie, jakie duże kontrasty są tutaj na tym materiale. I to samo powodowało, że miałam problem z namalowaniem tej sceny tak, żeby ona wyglądała i ciekawie, a jednocześnie okej. Ostatecznie mam wrażenie, że chyba cały obraz zrobiłam trochę za jasno, a przynajmniej tą część, która była w cieniu. Tutaj mogłam troszeczkę ciemniej pociągnąć, ale takie są właśnie wyzwania malowania w plenerze. Mamy czasami za mało czasu, żeby porządnie się nad czymś zastanowić, żeby sobie przemyśleć. Jest to takie bardziej intuicyjne malowanie, szybka reakcja, po to, żeby to światło nie uciekło. Oczywiście im więcej się to robi, tym człowiekowi to łatwiej wychodzi, ale to nie znaczy, że za każdym razem będziemy tak na 100% zadowoleni. Jak patrzycie na obraz, który tutaj namalowałam, to ta strona z niebem, z wodą, z tym dalekim planem poszła mi bardzo szybko. Natomiast tutaj właśnie ta część zacieniona, jakby nie byłam się w stanie zdecydować, jak ciemno chcę tam zrobić i no trochę się męczyłam, robiłam raz w tą, raz w tamtą. Troszeczkę zmieniałam i nawet usuwałam jakieś fragmenty, no ale ostatecznie jakoś mi się udało to rozgryźć w zadowalającym stopniu i obraz zakończyć. Na filmie widzicie, że tak naprawdę malowałam bardzo blisko naszego samochodu. Muszę przyznać, że dźwiganie pudła, pasteli, sztalugi, a czasami jeszcze tego fotelika, dzięki któremu mi jest tak naprawdę wygodniej przez 2 godziny tam posiedzieć, no nie jest czymś, co chcę robić na jakieś bardzo duże dystanse. Najczęściej, jeżeli maluję pastelami, to nie jest to bardzo daleko od jakiegoś środka lokomocji. Czasami zdarza mi się, że dalej to biorę, ale najczęściej jest to tam odległość, myślę, maksymalnie do 2 kilometrów. Natomiast jeżeli chodzę już gdzieś dalej, to wtedy zwykle biorę już tylko szkicownik i materiały do szkicowania. Sztaluga, którą tutaj widzicie, jest zrobioną przez nas wspólnie z Robertem Sztalugą. Ona jest zamontowana na starym statywie. Pudło drewniane jest też wykonane przez nas. W nie się montuje ten górny stelaż trzymający deskę i papier. I muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie do zabierania pasteli w plener, dlatego że jest dosyć proste, dosyć lekkie i właściwie nie wiem, czy widziałam na naszym rynku coś, co by mnie zadowalało. Najbardziej mi się podoba to, że jednocześnie tu jest i pudło, i jakby część sztalugi w jednym. Dzisiejszy obraz pastelami nad jeziorem, moja sztaluga przenośna. Trochę mi to zajęło. Scena była dosyć skomplikowana, ale jakoś dałam radę. Nie wiem, dlaczego zawsze ze zdjęcia się maluje prościej niż na żywo. Pogoda jest fantastyczna, mamy końcówkę września, a ciągle jest cieplutko. Wiatru trochę jest, więc zobaczymy. O, a tutaj moja sztaluga z pudełkiem na pastele. Ta dokładka jest po to, żeby położyć tam te pastele, które używałam w trakcie malowania. Na koniec oczywiście obraz trzeba zabezpieczyć i w plenerze trzeba o tym pomyśleć wcześniej, żeby zabrać z sobą jakieś rzeczy do zabezpieczenia. Ja po prostu wkładam moje pastele w taką koszulkę foliową przyklejaną i to jest taki idealny sposób na to, bo ani wilgoć, ani woda, ani oczywiście nie dotknie się tego pastelu i się go nie zniszczy, a potem go wkładam do jakiejś teczki, żeby się to wszystko nie pogniotło. Pewne rzeczy trzeba przewidzieć wcześniej, jeżeli się maluje pastelami w terenie, ale no jest to fajna rzecz. Myślę, że też fajne jest to, że w pastelach odpada nam ten czas mieszania kolorów, więc dzięki temu możemy szybciej malować niż w technikach mokrych. Ponieważ dzień był przepiękny, więc ja jeszcze postanowiłam pod wieczór zrobić jakieś 2 proste szkice. Widzicie, słońce już tutaj było bardzo nisko, bo mamy właśnie tą złotą godzinę najwyraźniej i to wszystko jest tak ładnie oświetlone. Lubię zwracać uwagę na światło w swoich
obrazach. Lubię takie światło, które jest nieoczywiste. Ono nieczęsto się zdarza nam, też niełatwo je oddać. Tutaj te jesienne kolory w obu przypadkach, w obu tych naszych wyjazdach, one były troszeczkę inne, dlatego że światło było inne. Tutaj jest moje stanowisko malarskie. Już pomału jest wieczór, więc zaraz będziemy się zbierać. Malowałam dzisiaj pastelami, a potem zrobiłam jedną akwarelkę i jeden szkic pisakami i kredkami, także bardzo produktywny dzień. Przyjechaliśmy dzisiaj z Robertem i z Majką na właściwie cały dzień. Jesteśmy nad jeziorem Choczewo. Chciałam sobie jeszcze wykorzystać te ostatnie ciepłe dni tego roku i pomalować. O, coś mi gryzie. Pogoda fantastyczna. Wzięłam pastele, namalowałam obraz z pastelami i jeszcze zrobiłam 2 szkice. Jeden akwarelą i jeden kredkami. No, Majka była w miarę grzeczna, Robert też. Pomału się zaraz będziemy zbierać, bo już zachód słońca i jeszcze mamy troszeczkę drogi do powrotu do domu. Więcej takich dni. Do zobaczenia za tydzień.